Dzień dobry, tu Iga Świątek, mam 19 lat i uprawiam najcudowniejszy zawód świata, jestem tenisistką. Cześć Iga. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Wyobraź sobie, że jesteś pierwszą dziewczyną, która jest w tym programie, bo zawsze byli tylko faceci. Naprawdę? Tak. Także wielka przed tobą Czuję się zaszczycona. odpowiedzialność. Słuchaj, zazwyczaj w tym programie zadaję pytania już trochę z perspektywy czasu. Często bywają tutaj już sportowcy, którzy zakończyli kariery, więc no niekoniecznie jesteś predestynowana do tego, żeby odpowiadać na pytania z perspektywy czasu. Ale właśnie może dlatego zapytam cię najpierw tak. Czy był taki moment, że myślałaś już o końcu kariery, która się tak naprawdę dopiero zaczyna? No właśnie, najczęściej dzieci mają takie chwile, że po prostu nie chce im się iść czasami na trening. Ja miałam taki problem, że czasami wolałam zostać w szkole i pobawić się z moimi znajomymi i generalnie tata był wtedy taką osobą, która zabrałaby mnie na trening i wytłumaczyła, że to powinno być moim priorytetem. I właśnie jak byłam młodsza i nie rozumiałam do końca, że to jest proces i że robię rzecz, która kiedyś mi się przyda w życiu, wtedy miałam takie chwile, że chciałam zakończyć karierę, ale właśnie tej kariery jeszcze nie było, więc... Słuchaj, czy trzeba cię często przymuszać do tego, żeby pójść na trening? Bo u zawodowych sportowców jest to chyba też taki naturalny stan, że nie zawsze się chce wstać z łóżka i pójść na ciężki, zawodowy, 2-godzinny trening rano, 2-godzinny trening po południu. Że to jest tak, że nam się nie chce tak samo jak innym ludziom, prawda? Czasami po prostu jest tego wszystkiego za dużo i potrzebujemy chwilę przerwy, ale teraz jest tak, że ja nie potrzebuję raczej motywacji z zewnątrz, bo właśnie zrozumiałam cały ten proces i nawet jak mam słabszy dzień, to mój team dostosowuje na przykład obciążenia i mogę zrobić taki trening, który po prostu łatwiej mi będzie przetrwać w takim nastawieniu, jakie mam, ale głównie teraz to opiera się na tym, że po prostu pracuję nad sobą i próbuję to zmienić i nie zostawiam tego tak, że jak mi się nie chce, to gram, to mniej się angażuję. Twoje pierwsze tenisowe wspomnienie, to co to jest? Szczerze, ciężko powiedzieć, bo zawsze jak się widzi jakieś zdjęcia, to ma się wrażenie, że to jest wspomnienie, prawda? Ale tak naprawdę my tego nie pamiętamy, tylko stworzyliśmy sobie jakiś obraz na podstawie zdjęcia. Ale wydaje mi się, że moje pierwsze wspomnienie tenisowe to byłoby z kortów warszawianki, jak moja siostra miała treningi i ja jakby nie byłam jeszcze w żadnej szkółce, bo byłam za mała. Moja siostra jest o 3 lata starsza i zawsze na końcu kortu odbijałam piłką po prostu z tatą albo szliśmy na ściankę na warszawiance i graliśmy ze sobą, więc wydaje mi się, że to byłoby moje pierwsze wspomnienie. A dzień, w którym pierwszy raz zobaczyłaś swoje nazwisko w gazecie? Szczerze mówiąc, ja nigdy nie przywiązywałam do tego wagi, więc to nie miało dla mnie znaczenia, ale myślę, że to mogłoby być jakieś Mistrzostwa Europy do lat 12, albo coś na deseń, drużynowe. Ale nie wiem, bo ja ani nigdy się tym nie interesowałam, nadal jakby nie patrzę w ogóle w prasę. Zwłaszcza, że teraz może pojawić się jakiś hejt, więc unikam tego. A to ciekawe, to przy tym się zatrzymajmy. No, jesteś dziewczyną, która funkcjonuje już i zna doskonale wszystkie narzędzia mediów społecznościowych XXI wieku. Tak dzisiaj wygląda świat. Jak ty sobie radzisz z hejtem, który się na pewno pojawia w stosunku do tenisistów i tenisistek? On bywa częstszy nawet z wiadomych przyczyn. No właśnie, jak jest z tobą? Wydaje mi się, że z uwagi na to, że jestem jeszcze młoda i dotychczas byłam underdogiem raczej na turniejach, to ludzie traktują mnie tak delikatnie i właściwie tylko raz miałam wrażenie, że wylał się na mnie trochę większy hejt. To było po Wimbledonie, jak grałam tutaj turniej w Warszawie i jakby zeszłam z kortu na pierwszej rundzie, bo nie byłam w stanie do końca grać i wtedy też mentalnie nie czułam się do końca gotowa, żeby jakby wrócić do pracy po takim turnieju, jakim był Wimbledon, bo wygrałam jakby juniorskiego wielkiego szlema i nagle musiałam od razu właściwie zmienić nawierzchnię, wrócić do pracy, skoncentrować się na kolejnych celach, więc to było dla mnie takie specyficzne i nigdy nie byłam w takiej sytuacji. I wtedy zagrałam ten turniej w Warszawie, który kompletnie mi nie poszedł i to była jedyna sytuacja właściwie, kiedy odczułam, że
ludzie mają dużo negatywnych komentarzy, ale staram się mieć dystans do tego i myślę, że to mi bardzo pomaga. I tak jak właśnie nie patrzę w media zbyt często, to omijają mnie mimo wszystko te negatywne komentarze. Chociaż często też warto na nie zwrócić uwagę, żeby wiedzieć na przykład, co poprawić, prawda? Tak jak dużo osób miało pretensje, że nie pisze postów po polsku w social mediach, to no staram się to poprawić. Czasami nie mam po prostu czasu pisać w 2 językach i wiem, że teraz dostępne są tłumaczenia od razu, ale faktycznie może za mało pisałam po polsku i często to jest dobry feedback od fanów, co warto zmienić. Zostanę przy tym turnieju, bo to jest też interesująca sprawa, czy to negatywne nastawienie to było tylko negatywne nastawienie właśnie w social mediach, czy to był też ten moment, kiedy poczułaś, że publiczność jest przeciwko tobie na kortach? Bo być może jeszcze tego nie dotknęłaś, a może już tak? Nie, po prostu poczułam, że ludzie mają jakieś oczekiwania względem tego, jak będę grała. Co prawda jakby to wtedy dotyczyło turnieju ITF i on był dość mały, więc to było na małą skalę, ale na tamten czas to było dla mnie dość duże i musiałam też to przepracować i jakby pogodzić się z tym, że ludzie będą chcieli, żebym wygrywała, zwłaszcza jak gram w Polsce, a nie ma zbyt dużo turniejów w Polsce i oni nie mają okazji zobaczyć, jak gram na żywo. Agnieszka Radwańska, twoja starsza koleżanka, doskonale wie, czym są oczekiwania innych w stosunku do siebie. Często przybierało to negatywny obrót. Ona wie o tym najlepiej. Zapytam cię właśnie o te oczekiwania. Wiem, że pracujesz z psycholożką na co dzień, więc pewnie masz to świetne, jak mówisz, przepracowane. Ale czym są oczekiwania innych wobec ciebie? Czy to jest w cudzysłowie niezbędnik? Wiesz, że one będą i one będą coraz większe i po prostu trzeba z tym żyć? Czy w ogóle trochę jak Jerzy Janowicz starasz się mieć je daleko obok siebie i nie zwracać na nich uwagi? Trochę obawiam się, że jak nie będę zwracała kompletnie na nie uwagi, to kiedyś jakby odbije się i tak mnie przytłoczy, ale raczej staram się jakby dostrzegać to i być świadoma tego, że takie oczekiwania istnieją. Jakby ja rozumiem, że one są, bo jakby ja sama jak oglądam finał Rafy na French Open, to jestem jego fanką, to oczekuję, że go wygra mimo wszystko. Więc ja to rozumiem i cieszę się, że mam takich kibiców, którzy tak bardzo mnie lubią, że aż tak bardzo chcą, żebym wygrała. Czasami tylko przekaz w internecie jest trochę nieodpowiedni, trochę może za bardzo agresywny, ale myślę, że ludzie też się tego uczą i na razie nie miałam takiej sytuacji, żeby to mnie jakoś przytłoczyło, ale jestem tego świadoma. Wrócę do początków twojego grania. Czy kiedy byłaś małą dziewczynką, to, co spotykasz teraz na kortach, czym jest zawodowy tenis, odpowiada twoim wyobrażeniom z czasów, kiedy byłaś jeszcze dzieckiem i kiedy myślałaś może o tym, żeby grać w tenisa bardziej lub mniej zawodowo? Nie pamiętam, żebym w ogóle cokolwiek sobie wyobrażała. Raczej żyłam tak z dnia na dzień i po prostu cieszyłam się tym, że mogę rywalizować z innymi. Nie pamiętam też, nie do końca jakby byłam nakierowana na to, że będę zawodową tenisistką, bo moi rodzice zawsze dawali mi wybór i zawsze też chodziłam do szkoły i oni mówili, że szkoła jest na pierwszym miejscu. Chociażby jakbym miała złe oceny w szkole, to prawdopodobnie nie grałabym w tenisa, więc to nie było tak, że nie wiem, wieczorem myślałam tylko o tenisie i wyobrażałam sobie, jak to jest być najlepszą tenisistką. Po prostu z roku na rok, jak zobaczyłam, że to faktycznie mi wychodzi, to no to zaczęłam jakby bardziej w to wierzyć. Więc chyba nie wyobrażałam sobie zbyt wiele, jak byłam młodsza. Ale przyznam, że jak zaczęłam jeździć na WTA Tour, to dużo rzeczy mnie zaskoczyło, tak organizacyjnie. I trochę jakby wciągnęłam się w ten świat i bardzo mi to jakby pomogło. I podoba ci się? Tak, bardzo mi się podoba. I duże też znaczenie miały dla mnie juniorskie Wielkie Szlemy, gdzie mogłam, gdzie właśnie nie byłam jeszcze do końca przekonana, że uda mi się na przykład być w czołówce WTA, ale byłam już wśród tych najlepszych i mijałam ich czasami na stołówce.
no to było bardzo inspirujące i to zmieniło mój obraz postrzegania tenisa. Wiesz co, kiedy rozmawiam z różnymi tenisistami, powiedzmy z pokolenia trochę starszego od ciebie, to mówią mi i ja mam taki obraz tenisa, który trochę burzy moje idealistyczne spojrzenie na ten sport, że tenis to jest sport, wiadomo, indywidualny, ale jest to w dużej mierze sport indywidualistów. Zmierzam do tego, Myślałam, że samotny. Tak, ale właśnie do tego zmierzam, że mówią mi tak, zapomnij o jakichkolwiek przyjaźniach w turze. Tam nie ma przyjaciół, tam są znajomi, najwyżej. Nie powiedziałabym tak. Znaczy, dla mnie głównym celem było zawsze to, żebym umiała oddzielić właśnie przyjaźń z tym, co jest na korcie i zawsze mi to wychodziło. Chociażby przyjaźniłam się z Mają, czy nadal się przyjaźnię, z Mają Chwalińską. Grałyśmy bardzo dużo turniejów w Polsce i często spotykałyśmy się w finałach. No to już na tamtym etapie jakby się tego uczyłam i to nie było dla nas problemem, no bo my obie byłyśmy na tyle profesjonalne, że potrafiłyśmy się po prostu skoncentrować na tenisie. Też przyjaźnię się z Kają Juwan ze Słowenii, która ma trochę słabszy ranking, ale jeździ na te same turnieje WTA. Też spotykałyśmy się kilka razy na jakichś mistrzostwach Europy i nie było problemu, więc ja jakby wiem, że żeby wytrzymać na turze tyle lat, nie można być samotnym. I bardzo sobie cenię to, że mam w ogóle taką przyjaciółkę i że potrafimy sobie zaufać, mimo tego, że czasami musimy zagrać przeciwko sobie. No i tak, jakby chociażby na przykład mój tata na początku, jak zaczynałam, mówił, że właśnie nie ma przyjaźni w tenisie i miał taki pogląd na ten temat, ale on też właściwie zauważył, że wystarczy po prostu nad tym pracować i odpowiednio się do tego nastawić i to na pewno nie pomaga, nie przeszkodzi w byciu profesjonalnym. A zdarzyło ci się podczas meczu tak bardzo byłaś nastawiona na zwycięstwo, co jest oczywistym, że aż znienawidziłaś, bardzo znielubiłaś swoją rywalkę? Z jakiegoś powodu? Nie. Szczerze mówiąc nie. Miałam raczej sytuację, że nie podobało mi się jej zachowanie i typu, że na przykład chciałam ją oszukać i było trochę złości, ale raczej przekładałam tą złość, nie, żeby nie była personalna, tylko przekładałam tą złość raczej na to, żeby moja gra się poprawiła i żeby dostać takiego kopa, prawda? Zresztą miałam trochę taką sytuację w Doha w tym roku. Grałam z Doną Vekic i miałam taką sytuację z sędziną. No po prostu sędzina podjęła złą decyzję. I zresztą po meczu się przyznała i mnie przeprosiła, ale długo się kłóciłam. Dona też podeszła do tej sytuacji tak, że właściwie to chciała, żebym zakończyła szybko ten spór i oddała jej punkt. No i ja zdenerwowałam się, ale właśnie tą złość przełożyłam na to, żeby grać lepiej i powiedziałam sobie, że dobra, już nie oddam jej ani jednego gema i właściwie to jakby pozwoliło mi naprawdę lepiej grać. Bo to był taki mecz, gdzie już trochę nie miałam siły i potrzebowałam takiego motywatora. Okej. Ile piłek musiało minąć, zanim wróciłaś do równowagi ducha? Myślę, że do końca meczu byłam taka naładowana. Od pierwszej piłki po tym ale zdarzeniu? Pozytywnie naładowana. Więc po prostu staram się, żeby to sprawiło, że gram lepiej. Okej. Takie sytuacje. Teraz poproszę o bardzo uczciwą odpowiedź. Ile rakiet połamałaś ze względu na stres, nieudane uderzenia, frustracje i tak dalej, i tak dalej? W całym życiu ostatnio mi się to nie zdarzyło na korcie, ale generalnie to myślę, że z 10, bo jak miałam, nie wiem, od 14 do 16 roku życia bardzo dużo rakiet łamałam. Później trochę nauczyłam się kontroli emocji i zdarzało się, że na przykład schodząc z kortu łamałam, nie na korcie, co już trochę lepiej wygląda, ale robię progres, więc ostatnią rakietę złamałam na Australian Open po meczu z Anett Kontaveit i to właśnie nie było na korcie. I mimo tego, że zagrałyśmy super mecz, to jakby przegrać ćwierćfinał Wielkiego Szlema o kilka punktów, no nie jest łatwo. Zwłaszcza w meczu, w którym można sobie wyobrazić przed nim, że jeśli nie jesteś faworytką, to na pewno nie jesteś tak bardzo skazywana na pożarcie, jak
grając przeciwko, nie wiem, pierwszej z brzegu Sereenie Williams, prawda? Tak, no i generalnie grałyśmy wyrównany mecz. On trwał chyba prawie 3 godziny, co też w Australii nie jest łatwe, bo warunki są wymagające. Kiedy mówisz o kontroli emocji, to myślę sobie, że to chyba nawet nie będzie jakaś specjalnie kontrowersyjna teza, że to jest coś, co odróżnia zawodników i zawodniczki dobre od wielkich. Każdy z was w tym światowym topie gra mniej więcej równo forehand, backhand, serwuje, volley i tak dalej, ale to, co was odróżnia na końcu, to jest zachowanie, to jest właśnie kontrola emocji i to, jak się gra te najważniejsze piłki. To że nie tylko kontrola emocji, generalnie całe przygotowanie mentalne, to bez wątpienia, to właśnie jakby tenisowo, fizycznie, wszystkie możemy być na tym samym poziomie, ale no, wygra ta, która ma mocniejszą głowę i to widać właściwie bardzo często w tym kobiecym turze. Bo zawodniczki, w sensie ciężko mi to mówić, bo ja też jestem w kobiecym turze, ale no, nie mamy takiej osoby teraz, która byłaby na tyle stabilna i na tyle konsystent, żeby była taką królową turu, więc no, to jest przykład, prawda? Mhm. Czy to, że ty już nauczyłaś się kontrolować te emocje, czy jesteś ciągle w tym procesie, jak mówisz, kontrolowania emocji? Okej. Czy to pomaga ci usiąść do egzaminu maturalnego i zdać go na dużo spokojniej niż twoim rówieśniczkom? No właśnie, bo to mówimy o czymś, co się wydarzyło kilka tygodni temu. Tak, to było dla mnie zaskakujące, bo no jakby ja cały czas mam do czynienia ze stresem i powinnam wiedzieć jakby, co z nim zrobić. Na korcie wiem i wiem, że to są rutyny oddechowe i mamy kilka takich sposobów, których nie będę zdradzała. Właśnie na radzenie sobie z tym, ale jak pisałam maturę, to był zupełnie inny stres i byłam tym zaskoczona, przyznam szczerze, bo jakby wydawało mi się, że to będzie podobnie tak jak na korcie i że sobie poradzę. To nie było tak, że sobie nie poradziłam, ale na matmie rozszerzonej wiem, że napisałabym o 10% lepiej, jakbym się nie stresowała. Czyli jednak. Nie było jeszcze wyników, więc nie mówmy hop, ale tak mi się wydaje. A jak się u ciebie objawia stres? Jak to poznać? Kiedy wychodzi twoja właśnie taka natura, która nie jest jeszcze do końca, w cudzysłowie, przepracowana? W życiu, na korcie? Tutaj raczej to byłoby dobre pytanie do mojego psychologa, bo czasami nawet ja sama nie jestem świadoma tego, że się stresuję. I no, ja jestem dopiero na początku tej drogi i pracuję rok właściwie z psychologiem sportowym tak intensywnie i jakby nie doszłam jeszcze do tego etapu, żeby wiedzieć, żeby umieć każdą emocję, jaką odczuwam, zinterpretować. Więc objawia się różnie. Zależy naprawdę. Chociażby na meczu z Simoną Halep byłam bardzo zestresowana i ten mecz trwał 40 minut. Nie polecam oglądania, ale byłam bardzo zestresowana i na przykład stres objawiał się tak, że miałam wrażenie, że patrzę jakby z innej perspektywy na kort i że widzę siebie na korcie, więc to też dla mnie było nowe doświadczenie.